Witamy się z wami jak co tydzień, we wtorek godzina 20 wybiła i w studiu Siatkarskich Lig czas na magazyn Tauron Ligi. Asia Kaczor-Bednarska, Polsat Dzień dobry, Sport, witam. Aleksandra Klepaczka, Siatkarskie Ligi. No i dzisiaj o tym, co się dzieje i w Polsce, i w Turcji. Od początku zaczniemy i przeniesiemy się na to tureckie boisko, bo jutro bardzo ważny mecz. Jutro ważny mecz w Turcji, ale w którym wezmą udział i jednymi z bohaterkami będą polskie zawodniczki Developresu. Asiu. No właśnie, spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń, a zatem kolejny etap tych rozgrywek w tym roku. No i my czekamy tutaj na rozstrzygnięcie. Na pewno wiemy jedno, że ktoś z Polski to spotkanie wygra. Po jednej stronie oczywiście ekipa z Rzeszowa, po drugiej Magdalena Stysiak, z którą za chwilę będziemy mogły rozmawiać. Arcyważne spotkanie. Myślę bardziej dla zespołu Eczacıbaşı, bo one muszą, a Developres po prostu bardzo chce. Zdecydowanie tak i na pewno Madzia nam to, też potwierdzi, że Eczacıbaşı musi. Od początku wspominała również podczas tego pierwszego naszego łączenia, że te cele Ligi Mistrzyń są równie ważne co cele ligowe, więc zapytamy jej. No ale właśnie jeszcze pytanie a propos tego komu kibicować. No teoretycznie polskie serduszko polskiej drużynie, ale jak możemy być przeciwko komuś? Być za kimś czy przeciwko? Jak się w takich sytuacjach odnajdujesz, Asia? No, przede wszystkim chcę oglądać dobre spotkanie, żeby było mało błędów, a to na pewno mogą nam zagwarantować siatkarki po jednej i drugiej stronie siatki. Zapytamy Madzi w takim razie, jaką ona ma receptę dla polskich kibiców. Halo, halo, Magda Stysiak. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Cześć Madzia, my się witamy z Warszawy, witamy się z tobą ty w Turcji. No i właśnie na pierwsze pytanie proszę mi odpowiedzieć, jak my polscy kibice mamy sobie radzić z tym jutrzejszym spotkaniem, komu kibicować i jak te serce swoje podzielić? Nie wiem, czy się z Madzią słyszymy? Halo, halo Madzia. Halo, halo, coś nie słychać niestety. Coś nie słychać. Mam nadzieję, że zaraz nasza reżyserka, halo, halo, nasza reżyserka coś na to zaradzi. No, mam nadzieję, że zaraz coś zaradzi. My sobie wrócimy do tego pytania. A propos tych rozdartych serc, bo myślę, że takie dzisiaj również na naszym czacie. No i właśnie, nie widzę kawałka komentarza. Mam nadzieję, że zaraz go dojrzę. Same problemy techniczne od początku. Od samego początku właśnie programu. coś się dzieje, ale dobrze, że Madzia jest. Ważna kwestia jest taka, że Madzia ma plus 2 godziny u siebie. Tak jest. Czyli aktualnie godzina 22:03, nie możemy przedłużać, więc panowie tam za drzwiami proszę się postarać szybciutko. Wcale nie ma presji. Wcale nie ma Wiesz co, ja presji. też dopytywałam Magdy oczywiście, jak to wygląda, czy nie będzie to dla niej za późno. Mówi, nie, to dla mnie jest okej. Jeszcze jestem w takim okresie zaraz po treningu, kiedy troszeczkę sobie tutaj odpoczywam, także myślę, że zaraz nam się tu Magda włączy. Ja chciałam w ogóle Magdę zapytać i pewnie będzie zaraz okazja. Może już jest okazja. Halo, halo? Dzień dobry, witam serdecznie, O, przepraszam za brak znakomicie. połączenia, coś przerwało chyba na liniach turecko-polskich niestety. Tak jest. No miejmy Ale nadzieję, całe że to nie szczęście. jakaś pogoda niedobra, która gdzieś tam nadciąga nad Istanbul, bo słyszałam, że tam teraz jest chłodniej niż tu w Polsce, bo dziś było 17 stopni. No dziś tak, w Istambule u nas było 17-18 stopni, a słoneczko bardzo ładnie świeciło, więc zresztą widać po mnie kolorów nabrałam czerwonych, więc widać, że byłam na balkonie. Madzia, w takim razie wracam do swojego pierwszego pytania. Odpowiedz nam, szukam odpowiedzi u źródła. Jak podzielić swoje serce, komu kibicować, za kim jutro być w tym polsko-tureckim spotkaniu? Teoretycznie wiadomo, polska drużyna, więc Polacy kibicują Developresowi, no ale jak można być przeciwko reprezentantce Polski? Jak mamy to rozwiązać? Masz jakiś pomysł? No myślę, że wybrać zawsze 50/50 i zawsze ktoś będzie miał rację, bo zawsze któryś zespół wygra, więc tutaj nie może być remisu niestety, ale wiadomo, polscy kibice będą kibicować Developresowi i jak najbardziej ja to rozumiem. Dla mnie, powiem szczerze, będzie fajnie się zobaczyć z polskimi dziewczynami, troszkę z nimi porozmawiać i z miłą chęcią za tydzień przyjechać do Rzeszowa i zagrać pierwszy raz w moim życiu na hali pod Promiu, gdzie nigdy jeszcze w życiu nie zagrałam do tej pory. Nigdy, ani razu, ani Jak to jednego jest meczu, możliwe? więc Właśnie, będzie jak to mój jest debiut. możliwe, Magda? Gdy byłam w Chemiku Policja w 2000, Boże, który to był rok? 16-17. Do grudnia z Developresem grałyśmy w Policach, a jak przeszłam do Budowlanych Łódź, to z Developresem grałyśmy w Łodzi. No proszę, ale to ciekawa historia. Nawet nie I wiedziałam, że później to już dla do ciebie Polski, będzie później już debiut. w Polsce nie grałam, więc wyjechałam już za granicę niestety. Powiem szczerze, nigdy nie widziałam hali na Podpromiu, tylko Poważnie? z telewizji. Nigdy. No No to to- Magda, wspaniale, że będziesz Tak już więc zapraszam niedługo. wszystkich polskich kibiców na mecz i mam nadzieję, że po prostu
to będzie dobre spotkanie i ja będę się czuła tam dobrze i zagramy dobre spotkanie. No to właśnie jeszcze od razu cię złapię za słówko. Powiedz mi w takim razie, czy autobus twojej rodziny, znajomych i przyjaciół już jest zamówiony do Rzeszowa? Co to za pytanie? Same znacie już odpowiedź doskonale, więc tak, wszyscy jeszcze czekam na mojego chrześniaka, który zawsze jest ze mną, z moją przyjaciółką Zuzanką, którą jak najbardziej serdecznie pozdrawiam. Mają mi dać znać, czy przyjadą, ale cała moja rodzina 8-osobowa, czy nawet 9-osobowa busem przyjedzie na mecz, więc mam nadzieję, że pani prezes Rzeszowa pomoże mi ogarnąć bilety. Apelujemy. Myślę, że tutaj nie będzie wymówek. No to w takim razie niech każdy kibicuje temu, komu kibicować chce, natomiast finalnie i tak będziemy się cieszyć. Nieważne, kto wygra. Dokładnie Zawsze polski tak. akcent będzie. Ja jeszcze tak chciałam troszeczkę odchodząc od siatkówki zapytać, Magda, czy ty się czujesz teraz bezpiecznie w Istambule, bo wiemy, że też Turcja gdzieś tam jest cały czas brana pod uwagę w kontekście tego ataku zbrojnego w Iranie. Jak się czujecie, czy jest bezpiecznie, bo to jest też jedna z ważniejszych kwestii w tym czasie. Powiem szczerze, że ja na co dzień nie oglądam wiadomości, bo myślę, że tak jest po prostu lepiej i bezpieczniej, a my się czujemy bardzo dobrze, nie jesteśmy ani w niebezpieczeństwie, ani nikt nas po prostu nie mówi, żebyśmy gdzieś zwracały uwagę na siebie, albo gdzieś nie wychodziły, albo uważały, więc jak najbardziej Turcja funkcjonuje, jak funkcjonowała do tej pory. Myślę, że dookoła tutaj wszędzie coś się dzieje, a tutaj w Turcji jest jak najbardziej bezpiecznie. Póki co jeszcze żadnych alertów nie ma nic, aby po prostu się martwić, więc my funkcjonujemy na co dzień tak jak powinniśmy tak naprawdę, bez żadnego stresu, bo to jest najważniejsze, żeby po prostu w tej głowie sobie ułożyć, że wszystko jest okej. I tak staramy się żyć. Mówisz, Magda, że wiadomości nie oglądasz, ale ja tam widzę, że z tyłu za tobą jest taki telewizor, on pokazuje jakąś piłkę nożną. Liga turecka, Liga angielska, Mistrzów Liga dzisiaj polska, gra. Liga mistrzów. A teraz aktualnie pokazują wszystkie mecze dookoła, które były, ale to z piłki nożnej niestety, nie z siatkówki, bo to jest turecka telewizja. Wiem, że jest jakiś Liga Mistrzyń tak samo w piłkę nożną, więc sobie po prostu leci tak o. To jeszcze tylko cię zapytam a propos tego, co poruszyła Asia, jeżeli chodzi o kwestie logistyczne. Ja wiem, że wy się nie zajmujecie tymi kwestiami i na pewno są odpowiednio osoby, które muszą o to dbać, ale czy w ogóle dochodziły do was słuchy, że na przykład mogą być jakieś problemy lotnicze, transportowe, że gdzieś tam lotniska są zamknięte, czy w Turcji wszystko funkcjonuje na razie tip-top? A póki co powiem szczerze, wiem, że chyba były tylko problemy do Dubaju z lotami z Turcji, nie tylko z Turcji. Ale tak, to poza tym chyba wszystko jest otwarte i ja nie słyszałam, żeby żadne problemy jeszcze wystąpiły. Tym bardziej, że teraz my też mamy kilka wylotów, wiadomo, w Turcji, bo gramy puchar i tak dalej, ale później do Polski. Też za tydzień lecimy, więc póki co jest wszystko ustalone tak, jak powinno być i nie ma żadnych problemów logistycznych z tym. Całe szczęście. Super, to mamy nadzieję, że oczywiście tak zostanie i niech w ogóle To nie przechodzimy będzie teraz inaczej. do siatkówki, bo zaczęłaś jest. już mówić o tym napiętym grafiku, który was czeka. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle dla zespołów tureckich ten grafik jest ciągle napięty. Co teraz was czeka? Mówisz Developers, później ten puchar, za wami też ważne spotkanie z Galatasaray, przed wami kolejne z Aydin, to już może zespół troszkę niżej notowany, ale też mam wrażenie, że turecka liga jest taką, gdzie nie można odpuścić nawet jednego spotkania. No myślę, że macie rację jak najbardziej. Wiele razy pokazywały mecze, że ktoś to powinien faworyt wygrać, przegrywał, a była wielka niespodzianka, więc tutaj trzeba po prostu być gotowym na każde spotkanie i dać siebie maksa w każdym spotkaniu. Wiem, że my weszliśmy do czwórki, od nas nic nie chcę powiedzieć źle, ale my nie spadniemy, my nie wzbijemy się do 3. miejsca, a Aydin może zostać w lidze, jeżeli wygra z nami. Więc one grają o wszystko. One grają o wszystko, o utrzymanie w lidze z nami. A my po prostu, no my będziemy chciały ten mecz wygrać, też wiadomo, to punkty się liczą, nam to po prostu nic nie zmieni, ale jeśli chodzi sam sportowo o samą dyscyplinę, nie możemy też po prostu pozwolić sobie na przegraną z przedostatnim zespołem. Z całym szacunkiem, ale to by było po prostu troszkę niefajnie dla naszego zespołu, tym bardziej przed tak ważnymi meczami, jakimi mamy teraz, czyli jutro Developers, za tydzień Developers, 24, 3 albo 24 mecz z Fenerbahce o wejście do finału Pucharu Turcji.
Więc no, musimy się przygotować bardzo dobrze do każdego spotkania i tutaj nie ma już odpuszczania. Ten termin, w który weszłyśmy teraz, czyli marzec, kwiecień, maj, to już niestety, ale te 2-3 miesiące trzeba po prostu zapiąć pasy i na maksa na 200% w każdym dniu, bo to jest najważniejszy dla nas czas tak naprawdę. I najważniejsze mecze. No właśnie, Madzia, mówisz, że wam to już nic nie zmieni, bo wy się nie wzbijecie wyżej niż to 4. miejsce, to tylko nam potwierdź, czy to oznacza, że wy i Galatasaray to jest ta para? Czy ja coś mylę? My i Waki w bank, bo my gramy 1-4-2-3, a Okej. 5-8, Okej. 6-7 gra między sobą. Już Galatasaray odpadł z 4, więc oni nie mają szansy już. Rozumiem. To właśnie chciałam to uściślić. Dzięki. To też ciekawe play-offy wam się tam szykują. No to teraz z perspektywy tych następnych tygodni, który przeciwnik trudniejszy? Ten wasz półfinałowy tak naprawdę w lidze tureckiej, ćwierćfinałowy w Lidze Mistrzyń, czy ten w Pucharze, czyli Fenerbahce, bo tu mamy Czyli mamy różnych... Fenerbahce, Waki w Bank i Developers Rzeszów. I Developers Rzeszów, myślę, że tutaj wszystkie zespoły są jak najbardziej na najwyższym poziomie siatkarskim i musimy my skupić się na naszej siatkówce. Nie możemy tutaj wytykać któremuś zespołowi, że jest lepszy lub jest gorszy, bo to tak naprawdę wszystko będzie zależeć od nas i od naszej formy, jak my to spotkanie rozegramy. Ja wierzę, że możemy walczyć z każdym, zresztą pokazałyśmy już w tym roku, że potrafimy wygrać z Waki w Bankiem, potrafimy wygrać z Monzą. Niestety z Fenerbahce się nie udało do tej pory jeszcze, ale siatkówka może zaskoczyć, miejmy nadzieję. Z Developersem, tak jak mówię, pierwszy raz się spotkam, więc my będziemy chciały zagrać dobrą siatkówkę. Wiem, że dziewczynom z Polski też bardzo zależy na tym, bo to jest dla nich i tak sukces teraz będąc na tym poziomie, gdzie już są, a jeszcze wygrać jeszcze bardziej pod wodzą teraz możemy powiedzieć nowej trenerki. Myślę, że nowa krew w ich żyłach jest i na pewno będą walczyć, więc ten mecz na pewno nie będzie łatwy i jutro trzeba po prostu się nastawić i mam nadzieję, że dla was, dla polskich kibiców i nie tylko będzie to fajne spotkanie do oglądania i po prostu no będzie to zacięty mecz. Z tego, co mówisz, to jeszcze nie miałaś okazji spotkać się z dziewczynami. Nie, dziewczyny dzisiaj przyleciały do Istambułu, niestety jak zawsze napotkały korek, myślę, było zakorkowane całe miasto, chyba 2 godziny z tego co wiem jechały do hotelu, niecałe 2, więc no niestety, takie są uroki Istambułu, dzisiaj miały też trening, my skończyłyśmy bodajże około godziny 15 i one dopiero o 18 zaczęły. Więc ja potrzebuję do hali 15 minut, nie widziałyśmy się w ogóle, ale jutro mamy rozruch, myślę, że się zobaczymy. No i na meczu i po meczu myślę, że na pewno z dziewczynami chciałabym się spotkać i zamienić kilka słów w języku polskim, bo to naprawdę, nie ukrywam, coś fajnego. Coś rzadkiego na pewno. Tym bardziej, że są reprezentantki Polski, więc No właśnie, zespole, niedługo też więc się mamy dobry spotkacie, kontakt. zaraz będziecie musiały też poustalać, kto z kim będzie mieszkał. Powiedz Magda, cały czas mieszkasz po tej azjatyckiej stronie, tej stronie, która oczywiście należy do fanów twojego klubu, jeżeli dobrze pamiętam. Rozumiem, że gracie też na Burhan Felek. Gramy na Bulan Ferrek, ale tylko z przeciwnikami, którzy tam grają, bo my mamy swoją halę piękną wybudowaną w tym roku. I jutro będziemy grać wszystkie nasze mecze, jak my jesteśmy gospodarzem, gramy u siebie na hali. Okej. Ja chciałam jeszcze dopytać właśnie o ten jutrzejszy mecz, o którym Asia powiedziała na samym wstępie, że to wy musicie. To Eczacıbaşı jutro musi, a polska drużyna Developers może. I polska drużyna, tak jak ty wspomniałaś z kolei, walczy o bardzo dużo i to jest kolejny wynik, który Polska chce dowieść i pokazać wszystkim niedowiarkom, więc po 2 stronach jest chęć, ale ten mus jest po waszej stronie i o tym również mówiłaś w naszym pierwszym spotkaniu, że dla waszego zespołu ta Liga Mistrzyń jest bardzo ważna. No właśnie, czy to bardziej was stresuje, czy to was bardziej motywuje? Myślę, że to nas bardziej motywuje po takim meczu, jak zagrałyśmy z Wrowolej Monza, gdzie był tiebreak i naprawdę tam liczyły się naprawdę każda piłka podbita, to dla nas był sukces i wywalczyłyśmy ten mecz tak naprawdę całymi swoimi siłami. Potem wracając do Turcji przegrałyśmy chyba z 7. albo 8. drużyną. Więc ten cały stres, te całe emocje, to wszystko po tym meczu zeszły po prostu z nas, gdzie jest jak najbardziej zrozumiałe i to jest po prostu normalne. Myślę, że ten mecz jeszcze
będzie bardziej ważniejszy dla nas niż ten mecz z Monzą, gdyż już tłumaczę dlaczego. Jeżeli wygramy z Rzeszowem jutro i wygramy z Rzeszowem za tydzień, jesteśmy w 4. Czyli Final Four, który odbędzie się w Istambule. I jest to dla nas bardzo ważne, żeby być tutaj i to był nasz goal od początku, czyli nasz taki po prostu target zamierzony, gdzie marzyłyśmy o tym, wiedziałyśmy, że nie będzie łatwo, bo nie było łatwo. Zespół z Monzy bardzo mocny, zresztą teraz gra też z Wakif Bankiem o wejście do tej 4, więc zostało nas 8 drużyn. 2 mecze do wygrania, 4 drużyny zostają. Tak się liczy i według mnie jest to naprawdę coś dla naszej drużyny, naprawdę jest to wielki sukces, dostanie się do Final Four Ligi Mistrzów tutaj w Istambule i granie przed własną publicznością. Tego sobie życzę, tego swojej drużynie życzę, ale też wiem, że dziewczynom z Polski, wiadomo, zależy na tym i po prostu mam nadzieję, że jutro to spotkanie będzie miłe dla oka i w zdrowiu, bo to najważniejsze. Ja A już niech wygra lepszy. wyprzedzam fakty i oczami wyobraźni widzę ten Final Four w Istambule i to, co tam się będzie tam działo. jest pięknie, to akurat trzeba przyznać. Miałam okazję być w poprzednim roku. Myślę, że w tym roku będzie równie pięknie, tylko że wydaje mi się, że jest szansa, żeby więcej tam było tych tureckich zespołów niż w tamtym roku. Jak sądzisz, Magda? No może być 3-1 w tym roku. Może tak się wydarzyć, że chyba będzie 3-1, czyli 3 drużyny tureckie, jedna drużyna włoska. Tak mi się wydaje i tak bym chciała. Z całym szacunkiem, tak jak mówię, jutro dla drużyny z Rzeszowa, z całym szacunkiem dla innych drużyn włoskich, ale po prostu takie są moje noty, więc ja tak obstawię. Takie przeczucia To Magdy pytanie moje Stysiak. do Tak dwóch ekspertek, do Asi i do ciebie, Madziu. Czy to już jest jakiś znak, jeżeli by się tak wydarzyło, jeżeli byłyby 3 drużyny tureckie do jednej drużyny włoskiej, czy to już jest jakiś znak dla Europy, że ta Turcja wcale nie chce już być porównywana z Włoszkami, tylko one chcą być topów? Ja myślę, Asia? że chcieć, nie chcieć cały czas będą porównywane raz z racji tego, jakie sukcesy odnosi też reprezentacja Italii, reprezentacja Turcji, Liga włoska i Liga turecka. Tu też mówimy o tych zdobyczach, jeżeli chodzi o puchary klubowych zdobywców Mistrzostw Świata, więc no jest ta rywalizacja od dobrych kilku lat i myślę, że trwać dalej będzie. No zobaczymy. Nic Co się dodać, wydarzy. nic wyjąć. No dobrze. No to- właśnie. to Magda, ja tak. muszę ciebie zapytać, bo nie możemy tak sobie przejść obok tego twojego sezonu. Jaki to Pomidor. jest jak na razie sezon dla ciebie? Bo przede wszystkim cieszymy się, że wreszcie grasz, dużo grasz, jesteś zdrowa. To jakie ty masz odczucia ze swojej perspektywy? Powiem tak, jest to ciężki sezon, jest naprawdę dużo grania, nie ma odpoczynku, ja jestem zadowolona, bo tak naprawdę w każdym meczu wychodzę, obojętnie przeciwko któremu zespołowi gramy, z którego miejsca. I myślę, że to jest fajne, wzmocniłam się po 1,5 sezonu tak naprawdę w Fenerbahce, gdzie nie było mi dane aż tak bardzo grać. Wzmocniłam się fizycznie i psychicznie, aczkolwiek powiem szczerze, że też nie jest łatwo grać cały czas na tak wysokim poziomie każdy mecz, więc czasem są te zloty i upadki. Ja jestem jak najbardziej zadowolona z tego sezonu i teraz się zaczynają play-offy, więc teraz tak naprawdę się zaczyna zabawa i pokaz siły, pokaz umiejętności i po prostu walka o każdy punkt, więc to jak najbardziej mnie nakręca, że ta najważniejsza część sezonu jest jeszcze przed nami, a ja wiem, jak wiele mam na barkach z tym zespołem i postaram się dać maksa z siebie i myślę, że po prostu nie zawiodę. I po tym sezonie spojrzę sobie w lustro i powiem: Magda dała z siebie wszystko. Tak bym chciała i tak po prostu zamierzam zrobić. Czy ta pozycja liderki to jest pozycja, którą ty lubisz, która sprawia ci dużo radości, przyjemności, ale czy też taka, która daje ci jednak troszkę takiego poczucia presji i odpowiedzialności na barkach? Myślę, że w tym zespole nie jestem liderką. To kto jest tą liderką, jak nie ty? Ebrar Karakurt. Nie powiedziałabyś, że jesteście tak porówno tymi liderkami? Nie. Bo gdyby Nie, ciebie nie, nie nie, było nie. w tym zespole, myślisz, że ona sama dałaby radę pociągnąć ten zespół? Okej. To takie pytanie, wiadomo. Może i by dała radę, może by i nie dała rady, ale póki co myślę, że ona jest tą liderką taką naprawdę punktową, jeśli chodzi o nasz zespół, pomimo to, że gra na przyjęciu. Widać też zaufanie rozgrywającej z nią, jak jej bardzo ufa. Więc to jest normalne, dziewczyny grają ze sobą w reprezentacji.
No i ja tu jestem tylko do pomocy. Czasem jej podaję ręczniki i jest okej. Ale to Madzia, to Ale ty pociągnę jesteś ten, skromna, Magda. to pociągnę ten temat, bo jeżeli mówisz, że Ebrar jest tą liderką przez duże L na boisku, ale nie tylko rozumiem w kontekście właśnie punktów, ale w kontekście czy wyborów boiskowych rozgrywającej, czy też, nie wiem, jakiegoś takiego wzorca, na które reszta drużyny patrzy, jakiś takie charakter Ebrar pokazuje, że lubi być liderką na boisku i to też właśnie jest jeden z aspektów. Dlaczego tak jest? Myślę, że na pewno Ebrar jest tą osobą, która lubi zdobywać punkty i ona lubi się nakręcać poprzez zdobywanie punktów. Ma zaufanie u rozgrywającej, to na pewno, to 100%. Zresztą znają się dziewczyny bardzo długo, już grają ze sobą w reprezentacji tyle lat. To jest jak najbardziej normalne, aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o sam fakt i samo takie to, co powiedziałyście, że zespół na nią liczy, to jak najbardziej zgadzam się z tym, bo jeżeli myślę, ona gra, to cały zespół gra dobrze. I ja to samo czuję, jeżeli ja gram dobrze, cały zespół gra dobrze. Jeżeli coś zaczyna falować, czasem mieliśmy takie przemyślenia właśnie, że jeżeli czasem coś się tutaj nie udaje, a ona gra źle, ja gram źle, to już widzimy, że cały zespół po prostu schodzi w dół i ta siatkówka wygląda inaczej. Ale myślę, że nie ma tutaj dwóch zdań. Ja bym ją postawiała w roli liderki na boisku. Oczywiście, ja jej pomagam, jak najbardziej, to trzeba powiedzieć, ale ona jest tą liderką dla naszego zespołu, jeśli chodzi o po prostu o ofensywę i ten wybór rozgrywającej na boisku. Bardzo lubię tę skromność Magdy, ale też chciałam nawiązać do tego tematu, który poruszaliśmy podczas naszej pierwszej rozmowy. Jak wygląda ta wasza rywalizacja w kontekście kartek zdobytych przez ciebie i przez Ebrar? Świetnie, wyjęłaś mi to pytanie z ust, bo miałam je aż zapisane, żeby właśnie dopytać cię o to, Magda. To znaczy ja powiem szczerze, wszystko zależy od arbitrów spotkania, więc wszystko zależy od sędziów, gdzie ja mam swojego ulubieńca, gdzie po prostu zadam pytanie, jest od razu czerwona kartka, to nawet już oddycham, jest czerwona, jesteś na meczu, czerwona, hej, co tam słychać, czerwona. Nie, śmieję się, ale Cichy chyba wielbiciel, Magda, to się nazywa. Tak, dokładnie, bardzo, bardzo. Ale mam też swoją panią sędzinę, która mnie bardzo lubi. Pierwsza z historii. Ja dostałam w Turcji w tamtym roku zieloną kartkę za dobre O. zachowanie. No i Więc... to jest piękne. No i tak jak mówię, właśnie to chodzi tutaj o balans, który jest między sędziami, bo przecież ja... Co ja mogę zrobić, że tak powiem? Oczywiście, Ale, my też Ebrar tak, ma żartem tak, pół tak, serio. żartem pół serio. żółtą kartkę. Ale musimy dopytać tylko, czy Ebrar cię dogoniła w tych czerwonych kartkach, bo 2 miesiące temu to ty byłaś Czerwonych liderką. nie, dostała żółtą. Okej. Dostała dwa razy chyba dostała żółtą kartkę. To 2 żółte to ja czerwona, dostałam no to akurat. Czyli porówno. No, porówno wyjdzie. Madzia, mamy parę pytań jeszcze od naszych widzów, więc nie wypuścimy Trudnych cię. niestety, Magda. Trudnych, więc... Nie ma problemu. Ale może to najtrudniejsze na sam koniec zobaczę. Pytanie od Ewy. Co według ciebie sprawia, że obserwujemy spory odpływ zawodniczek z Tauron Ligi? Czy kwestia finansowa to jedyny aspekt? Czy widzisz też inne powody? O, ciężkie pytanie, ale będę tutaj szczera. Myślę, że pieniądze nie grają tutaj roli. Myślę, że w tym aspekcie z całym szacunkiem dla Ligi Polskiej i dla innych lig pieniądze tutaj nie grają roli. Dziewczyny chcą się rozwijać, dziewczyny chcą rywalizować i ja jak najbardziej się z tym zgadzam, bo zawsze uważam, że im więcej polskich reprezentantek będzie grało za granicą, tym lepiej, bo ponieważ, no nie ukrywajmy, ta polska liga jest coraz gorsza z roku na rok i ten level po prostu schodzi coraz niżej. Czym to jest spowodowane? Ja nie wiem, bo ja już prawie 10 lat, 9 lat nie gram A śledzisz Tauron Ligę? 8 profesjonalnych. Nie gram w lidze polskiej, więc to ciężko mi stwierdzić, ale z roku na rok wiem, że jest coraz gorzej, a ciężko mi powiedzieć, czym to jest. Naprawdę, powiem szczerze, że nie wiem, czym to jest spowodowane. Magda, a Bo zdarza ci nie się uważam, że śledzić Tauron polska liga Ligę? nie ma finansów. Zdarza ci się śledzić Tauron Ligę? Zdarzało mi się śledzić 2-3 lata temu coraz bardziej. W tym roku powiem szczerze, że nie. Oglądałam 2 mecze Dewelopresu. i w jeden to był puchar, tak.
Jeden to Ale- był puchar, a drugi to był dzisiejsze wideo analizując deweloper Rzeszów. To ja odwrócę trochę to pytanie, bo mamy odpływ polskich zawodniczek do lig zagranicznych, ale też widzimy, co się dzieje w tureckiej lidze i mamy parę dziewczyn z Polski, Polek, które już w tej lidze nie dograły sezonu. Ale mamy też takie, które świetnie sobie radzą. Mamy Julkę Oczywiście. Szurowską, która jest bardzo wysoko. Inne dziewczyny, przecież Mali Smażek, Martyna Czerniańska. Także no tutaj myślę, taki mamy podział pełen. Oczywiście, ale chciałam dopytać, czy to jest kwestia tego, że po prostu nie dla każdego jest ta liga turecka, twoim zdaniem, czy po prostu to są jakieś inne zewnętrzne składowe, które miały akurat takie skutki, jeżeli chodzi czy to o Weronikę Cętkę-Taniec, czy właśnie o Martynę Łukasik? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o Weronikę, to ja nie mam pojęcia, co się zadziało z nią i z klubem, dlaczego opuściła i do tej pory naprawdę nie mam pojęcia, bo nigdy się nie pytałam o to. Jeżeli chodzi o Martynę Łukasik, to myślę, że problemy zdrowotne na tyle uniemożliwiły jej granie, że po prostu nie dostała tej szansy. Wybór klubu to zawsze jest rola zawodniczki. Ja tutaj nie mam po prostu... Nie chcę i nie będę się też odzywać i nie mam prawa, wiadomo, oceniać, ale Julka Szczyrowska radzi sobie bardzo dobrze kolejny sezon w Turcji. Drugi rok z rzędu jest jedną z najlepiej punktującą. Nie grając, z całym szacunkiem, ale nie grając w najwyższym klubie, tak? W klubie, który walczy o pierwsze 4 miejsca, więc sobie bardzo dobrze radzi. Malwina Smażek radzi sobie bardzo dobrze. W klubie, w którym gra razem z Martyną, i Martyna też sobie radzi bardzo dobrze. Więc jeżeli chodzi o te Polki w Turcji, to jest taki podział i no powiem szczerze, ja jestem zadowolona, że po prostu te dziewczyny grają dobrze, że my sobie radzimy dobrze, że gramy między sobą, jest ta rywalizacja. A niestety, jeżeli pojawia się kontuzja, no to już później ciężko jest wrócić, ciężko jest pokazać się z tej dobrej strony, tym bardziej w takich klubach, że niestety, jeżeli ty wypadasz, mamy drugą na twoje miejsce. No taka jest prawda. Jasne. Mamy jeszcze 2 pytanka. Jeszcze jedno od pani Ewy. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że najlepsze żeńskie zespoły wygrywają, bo grają męską siatkówkę? To teraz zależy, czym dla pani Ewy jest różnica między damską a męską siatkówką. Ja powiem szczerze, że no myślę, że tak, im bardziej rozgrywająca po prostu rozrzuca tą grę, tym łatwiej jest dla nas, dla zawodniczek zdobycie punktów, tym łatwiej jest po prostu dla atakujących znalezienie boiska, że tak powiem, bo to jest normalne. To jest normalne. Według mnie różni się dużo siatkówka męska od siatkówki żeńskiej. Wszyscy dążą do tego, żeby grać siatkówkę męską, pomimo parametrów, pomimo siły tych zawodniczek. Ale czy ja wiem, czy te zespoły żeńskie wygrywają, bo grają męską siatkówkę? Uważam, że nie, bo jeżeli powiecie mi, że Fenerbahce gra męską siatkówkę, bo wygrywa, no ale one grają fasta, a faceci nie grają fasta, mają Ederem, która jest najlepsza na świecie, która gra fasta. To A zapytam faceci inaczej. nie mają fasta. Czy zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, że zespoły, które grają taką siłową siatkówkę, bardziej niż taktyczną, to są te zespoły, które wygrywają? A no to myślę na pewno, to myślę, że to jak ktoś ma już parametry, tak jak na przykład my mamy 4 zawodniczki powyżej 2 metrów, 5 zawodniczek 1,98 m, więc my mamy tylko, myślę, że chyba jedną zawodniczkę poniżej albo 2,90 m, więc on nie obejmuje libero, tak? Nie rozmawiamy tutaj o libero. To wydaje mi się, że no z całym szacunkiem, ale parametrami jesteśmy wyżej niż developers, można powiedzieć, tak? Chcąc, nie chcąc, ale czy siatkarsko i taktycznie jesteśmy wyżej, no to już ekspertom oceniać, a nie nam. Że tak To się powiem. okaże już jutro. Tak jest. No to Otóż Madzia, to. na sam koniec. Ostatnie i chyba najtrudniejsze. No, dokładnie. Ostatnie pytanie, na które nie ma odpowiedzi pomidor. Zastrzegamy taką odpowiedź. To pytanie od... Ogórek. To pytanie Sałata. od Karoli. Magda, skąd decyzja o odejściu po 3 sezonach z Ligi Tureckiej do Brazylii? I to powiem szczerze, ja nie łowiłam nigdy w bawełnę i jak najbardziej, jak znajdziecie sobie kiedyś mój wywiad, bodajże już nie wiem, z którego roku, jak byłam małą dziewczynką i marzyłam o graniu w siatkówkę, powiedziałam sobie takie coś. Marzę, jak będę zdrowa, żebym grała we Włoszech, w Turcji,
w Brazylii i pojechała na Igrzyska Olimpijskie. Czego brakuje? Brazylii. Tego Dziękuję, trzeciego. odpowiedział dokładnie. No Koniec i pytania. mam wrażenie, że dowiedziałyśmy się nawet więcej niż chciałyśmy. Tak jest. Nie będziemy pytać o destynację, chyba że też już możesz coś uchylić rąbka tajemnicy. Znaczy to wszyscy już wiedzą, więc tu nie ma co po prostu ukrywać. Według mnie wszyscy już wiedzą. Ja teraz chcę się skupić na tym sezonie, dokończyć go jak najbardziej, a jeżeli chodzi już o przyszłość, w której zagram, no to powiem szczerze, kolejny kontynent do odkrycia, kolejne ciekawe, myślę, dla mnie zadanie, które sobie stawiam przed sobą, jeżeli chodzi nie tylko o aspekty siatkarskie, ale też jakby życiowe, więc ja bardzo, bardzo zawsze byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda i myślę, że to jest czas, aby po prostu zobaczyć, jeżeli mi się nie spodoba, to zawsze mogę wrócić, a nie chcę, aby w moim życiu pojawiło się takie coś w mojej karierze siatkarskiej, że w wieku 35 lat albo w wieku nie wiem ilu, jak będę kończyć tą siatkarską karierę, powiem sobie, mogłam, ale nie pojechałam. A tak No to i sobie pięknie. powiem, byłam, podobało mi się lub nie, ale zawsze byłam, więc mogę po prostu... Czy mogę jeszcze jedno pytanie? Przepraszam, wiem, że Proszę, przedłużam, ale tak, tak mi się jasne. tak nasunęło teraz na koniec tej rozmowy z tobą, bo mówiłaś wcześniej, że grałyście oczywiście z trenerem Lavarinim, z drużyną z Mediolanu. Wiemy, że też niebawem ten sezon reprezentacyjny. Zapewne gdzieś tam jesteście po sobie, może wymieniacie telefony, SMS-y, nie wiem. Natomiast no, czy Obawiam. taka perspektywa tego, że za chwilę jest ta reprezentacja, tu już też pewnie wiesz, jaką będziesz pełniła rolę, też masz podpisany kontrakt, da ci trochę spokoju też na całe wakacje? Myślę, że na pewno spokój psychiczny jest tutaj bardzo ważny i spokój taki, że idę kolejny raz do klubu, w którym będę grać, to mi daje też spokój. I będę grać w roli atakującej, to mi też daje spokój. I będę wiedzieć, że na mnie stawiają, to mi też daje spokój. Więc tutaj same plusy. A jeżeli chodzi o reprezentację, no to chciałabym wymienić te telefony i wiedzieć, jak nasz plan wygląda, kiedy zaczynamy i naprawdę jest to dla mnie bardzo Na ważne. pewno kończycie Mistrzostwami Europy w Turcji. No tak, ale kiedy zaczynamy? No to już zależy od tego, jest czy twój ciężkie zespół pytanie. zagra w Lidze Mistrzyń, w finale. No dobrze, Dokładnie. Magda, bardzo ci dziękujemy w takim razie przede wszystkim za szczerość twoją, za nieuciekanie od trudnych odpowiedzi, to jest zawsze dla nas super ważne. No i co, i widzimy się jutro jeszcze przed ekranami telewizorów, bo nas w Turcji nie będzie, ale już za tydzień. Asiu, czy ty w Rzeszowie? Jeszcze nie wiem, Jeszcze nie zobaczymy. wiesz. Ale ja nie będę, ja na pewno będę oglądała, ale z Asią może się zobaczycie. Trzymamy kciuki. Dużo No zdrówka przede i wszystkim. dokładnie. I samych Dziękuję również, dużo zdrówka, zapraszam na mecz i pozdrawiam serdecznie. pozdrowienia, Magda. Pozdrowienia. Trzymajcie się, hej. Jak ktoś pyta, czy Pa, pa. Magda kończy karierę, nie, jeszcze nie kończy. Magda jest jeszcze młoda, także tu uspokajam troszkę w imieniu Magdy. No dobrze, Asiu, wszystko wiemy, jeżeli chodzi o status turecko-polski. Dużo się dowiedziałyśmy, nawet powiem ci, że więcej niż myślałam. Bardzo, bardzo mnie cieszy Ja właśnie taki dlatego obrót bardzo lubię sprawy. Magdę, bo ona nie lubi owijać bawełnę i to są takie jasne wypowiedzi dające nam i kibicom też informacje, jak faktycznie jest. Ja myślę, że nie tylko Magda jako dzisiejszy nasz gość nie lubi owijać bawełny, ale nasz kolejny gość również należy do takich właśnie osób, a naszym kolejnym gościem, który już czeka od 15 minut, więc Przepraszamy. przepraszamy z góry, że tak to nam się zeszło, natomiast mamy nadzieję, że przysłuchiwał się tej rozmowie trener Chemika Police Dawid Michor. Witamy, trenerze. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja powiem szczerze, że mi się tak przyjemnie słuchało Magdy, że żałuję, że już przerwałyście ten wywiad. No, gdybyśmy wiedziały, to byśmy kontynuowały, ale też zdajemy sobie sprawę, że Magda jutro ma pewnie rano rozruch, później oczywiście mecz, więc czas na wypoczynek i przygotowania też do spotkania. Ale wy już jesteście po spotkaniu. To może zacznijmy tak z grubej rury. Co to się tam wczoraj wydarzyło? Bo pierwszy set wygrany, później też set, gdzie mieliście bardzo duże prowadzenie, no i gdzieś to wszystko uciekło. No właśnie ja tak trochę przypuszczałem, że trzeba było brać udział w programie wcześniej, w sobotę na przykład, bo byłoby łatwiej i przyjemniej i tak myślałem, że czy jeszcze na ostatnią chwilę nie odmówić, bo ciężko się tłumaczyć po takich meczach. No co mogę powiedzieć? Zagraliśmy naprawdę w ostatnim czasie 2 bardzo dobre spotkania i te trzecie to jest spotkanie, w którym walczyliśmy, ale długimi fragmentami sami ze sobą i w pełni zgadzam się jakby z tym, co czuje cały zespół.
że zawiedliśmy po prostu najnormalniej w świecie. Bo oczywiście nie ujmuję nic rywalom z Mielca, bo dziewczyny grały bardzo pewnie i spokojnie, zachowując przede wszystkim chłodną głowę, bo tak też trzeba tłumaczyć to w jaki sposób my roztrwoniliśmy tak wielką przewagę, a one z drugiej strony nie poddały się tej, jakby euforia nie sprawiła, że zaczęły popełniać błędy w końcówce tego trzeciego seta. Ten mecz miał wiele oblicz i falowaliśmy w nim na różne sposoby, bo pierwszy set graliśmy bardzo dobrze, ale w samej końcówce też mieliśmy problem z jednym ustawieniem. Zaczęliśmy tragicznie drugiego seta i próbowaliśmy jeszcze to w jakiś sposób naprawiać, nie udało się. Trzeciego zaczynając znowu bardzo dobrze, no daliśmy przewagę, zresztą wszyscy to widzieli. Trudno jest to w jakiś sposób nawet logicznie tłumaczyć. Myślę, że my też nie mamy czasu na to, żeby to robić. Krótka analiza, ale tak naprawdę został nam jutrzejszy trening, wyjazd i kolejny mecz. Kończymy w Radomiu rundę zasadniczą, bardzo ważnym meczem o bardzo ważne punkty, które mogą nam tak naprawdę zagwarantować już 6. miejsce, które jest najwyższe w naszej sytuacji do zajęcia. No właśnie tak patrzę w tę tabelę, analizuję ją i teoretycznie w playoffach jesteście, nie teoretycznie, na papierze w playoffach jesteście i nic tego nie zmieni i teoretycznie właśnie ten mecz z Radomiem jest takim meczem na dogranie. Pytanie, czy to są bardzo ważne 3 punkty, czy ja usłyszę znowu zaraz odpowiedź, że nieważne z kim gramy w playoffach, musimy wygrać z wszystkimi. To jak to jest? Właśnie ze względu na to, że nieważne jest to, z kim będziemy grali w playoffach, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli jak najwyższą pozycję, nie oglądając się na rywali. I myślę, że dlatego też to spotkanie jest dla nas szalenie ważne. Zresztą my rozpoczynając ten sezon mówiliśmy głośno, że dla nas każde najbliższe spotkanie jest po prostu finałem, czy też najważniejszym meczem, do którego chcemy się przygotować. Biorąc pod uwagę to, że to jest też ostatnie spotkanie przed playoffami, to nawet nie tyle sama zdobycz punktów, ale i styl, czy też sama gra będzie czymś, co będzie pomagało budować pewność siebie, bo skoro już te playoffy są zagwarantowane, to oczywiście chcemy w nich również wygrywać. I które to nie będzie miejsce, to nie będzie miało oczywiście większego, mniejszego znaczenia. Natomiast oczywiście wracając do sedna pytania, chcemy zdobyć te punkty po to, żeby zająć jak najwyższe miejsce, nie oglądając się na rywali i z tej najwyższej pozycji możliwej atakować pierwszą czwórkę. Tutaj pan Marcin troszkę podebrał mi pytanie, bo chciałam ciebie zapytać, tamten sezon był takim trudnym sezonem, kiedy musieliście tak naprawdę na nowo budować no właśnie, pewność siebie, taką tożsamość tego Chemika Police w innej sytuacji. Natomiast ten sezon już od początku budujecie tak, jak ty sobie zaplanowałeś. Jak te sezony są różne, jak one są inne? No przede wszystkim w poprzednim sezonie było dużo więcej niewiadomych na samym starcie, czy też jeszcze w początkowej fazie sezonu, bo te pierwsze kolejki, czy też całą pierwszą rundę graliśmy, można powiedzieć, w niepełnym składzie, który uzupełniliśmy dopiero w okolicach Nowego Roku. Więc absolutnie nie można tych 2 sezonów porównywać, bo jakby organizacyjnie i jeśli chodzi o komfort pracy, to ten sezon już od początku był na dużo wyższym poziomie, więc oczywiście o tyle, o ile zespół się zmienił, ale wiele zawodniczek pozostało, dużo więcej niż w perspektywie tego wcześniejszego sezonu, to zupełnie 2 inne sezony, zupełnie inna odpowiedzialność, zupełnie inne narzędzia z perspektywy trenera, z perspektywy sztabu, z perspektywy no, tak naprawdę pod każdym względem. Więc to są 2 zupełnie inne sezony, których no, na pewno można w jakiś sposób znaleźć podobne schematy, czy też podobieństwa w tym, co jest teraz. Natomiast generalnie jest to zupełnie inny sezon, zupełnie inna praca, zupełnie inne wyzwania i też to myślę, że widać na gołym okiem. No i też te inne wyzwania, ta lepszy i bardziej komfortowy styl pracy i w ogóle przebywanie w klubie gwarantuje nam wyższe miejsce, bo w zeszłym roku na koniec fazy zasadniczej miejsce 8, teraz miejsce
Powiedzmy, zakładamy na ten moment 6, zobaczymy, co to się wydarzy. No i właśnie, i czy to gwarantuje nam walkę o te wyższe cele również, jeżeli chodzi o tabelę końcową? W tamtym roku miejsce 7, czy od samego początku celowaliście w tą top 6, żeby chociaż o jedno oczko pójść do góry? Na pewno cele były wyższe i w tamtym roku nawet ciężko mówić o tym, żebyśmy od początku sobie jakiekolwiek cele stawiali, bo skupialiśmy się naprawdę na każdym dniu i na każdym dniu treningowym i na każdym wyzwaniu, które nas spotykało. Poprzedni sezon dla wielu nasza postawa była niespodzianką, ale ja myślę, że my po prostu z każdym tygodniem wchodziliśmy na coraz wyższy level sportowy i graliśmy coraz pewniejszą siatkówkę. To oczywiście w tym sezonie również ma miejsce, bo można powiedzieć, że ten początek sezonu mieliśmy taki niepewny. Każdy mecz przychodził dla nas, czy każda wygrana z wielkim trudem, z dużym wysiłkiem. Pracowaliśmy na każdy punkt. Natomiast w tym sezonie cele są sprecyzowane i chcemy, żeby to był lepszy sezon sportowo, żebyśmy zajęli wyższe miejsce, ale oczywiście w tej chwili jesteśmy dalej w grze o mistrzostwo, bo tak trzeba to nazwać. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytem do tytułu i tych faworytów jest przed nami co najmniej 5 więcej. Natomiast no, jak pokazał chociażby Puchar Polski, w którym też doszło do, myślę, że w jakiś sposób niespodzianki, bo Rzeszów był dla większości zdecydowanym faworytem, zresztą to samo podkreślały same siatkarki PGE Budowlanych Łódź. To myślę, że i te play-offy mogą przynieść wiele ciekawych rezultatów i wiele niespodzianek. Widać, że wiele zespołów w tym sezonie mimo dobrego początku przychodziło kryzys w jej środkowej fazie, albo zespoły, które miały na początku kłopoty, zaczynały grać lepiej i te play-offy będą się wiązały też z tym, że zespoły z niższych pozycji, stając w roli underdoga, będą miały swoje szanse i to ta pierwsza czwórka będzie musiała udowodnić swoją sportową wartość na boisku. Dlatego też upatrujemy swoje szanse w tym, że grając naprawdę dobrze, będąc w optymalnej formie i przede wszystkim grając odważnie, możemy być niebezpieczni dla każdego zespołu. No właśnie, stąd pytanie, czy twoim zdaniem ten słabszy mecz wczoraj to może być też troszkę pokłosie tego już może mocniejszego treningu w przygotowaniu do playoffów, jeżeli taki zaimplementowałeś? Na pewno jeśli chodzi o obciążenie, to nawet nie tyle intensywnością czy też obciążeniami podczas treningu, ale to jest intensywny czas, w którym regeneracja jest najważniejsza i najtrudniejsza do zrealizowania, więc nie chcę szukać usprawiedliwień, bo my oczywiście patrząc na nasze parametry fizyczne wyglądaliśmy w tym meczu bardzo dobrze, ale tak jak nawet przysłuchując się temu, o czym Magda mówiła, po zagraniu świetnego meczu w Lidze Mistrzyń zagrały słabsze spotkanie w lidze i to nie jest kwestia lekceważenia zespołu, tylko grając na wysokim poziomie jakby tej presji, z którą trzeba sobie radzić, przychodzi taki moment, w którym jeden błąd, drugi, trzeci sprawia, że no coraz trudniej ci jest odzyskiwać stratę, czy też utrzymywać ten wysoki poziom koncentracji, pewności siebie, a przede wszystkim skuteczności. Ja myślę, że zgodnie wszyscy twierdzimy, że liga nie wygląda tak jak jakiś czas temu jeszcze. Ja jestem daleki od tego, żeby krytykować, bo moją rolą jest sprawić, żeby ten poziom się podnosił swoją pracą. Natomiast nie ma co się oszukiwać, ale ten sezon pokazuje, jak wiele niespodzianek i ciekawych wyników pada w lidze i absolutnie zgadzam się, że tak jak w Turcji, tak i u nas żaden zespół nie może być pewien, że przejdzie bosą stopą przez rywalizację z zespołami z niższych miejsc w tabeli. I to widać i myślę, że to sprawia, że dla samego kibica, nie oceniając samej efektywności gry, to może być wiele ciekawych rezultatów. To ja pociągnę ten temat innej ligi w porównaniu do tej, którą mieliśmy w tamtym roku. Inny jest też Chemik Police, tak jak rozmawialiśmy. Czy drużynie, która nie jest typowana na mistrza, nie jest faworytem ligi, łatwiej się w takiej lidze gra, czy trudniej? No to każdy ma swoje problemy.
Ja ostatnio często powtarzam takie fajne zdanie, że negatywny człowiek znajdzie problem na każde rozwiązanie. Więc jeżeli chcemy szukać problemów, to oczywiście one się znajdą. I generalnie nasza praca polega na tym, żeby jak najwięcej problemów zamienić na rozwiązania. I my myślę, że sobie wszyscy świetnie radzimy i to widać. Trzeba sobie zdawać sprawę, że na koniec sezonu jeden zespół tylko będzie pierwszy, jeden zespół będzie drugi i tak dalej do samego końca. Ktoś spadnie z ligi, a tak naprawdę już spadł, więc no, jeden drugiemu zespołowi nie wskoczy na plecy i tak to będzie wyglądało. Czy nam jest łatwiej? My się borykamy ze swoimi problemami. My musimy znaleźć rozwiązania na swoje kłopoty. Rzeszów musi znaleźć rozwiązania na swoje kłopoty. W tej chwili dochodzi jeszcze Liga Mistrzyń, z którą my się nie borykaliśmy w tym sezonie. Z Pucharu można powiedzieć, że odpadliśmy też no, na tyle wcześnie, żeby nie czuć trudów, zmęczenia z tymi rozgrywkami, więc teraz koncentrujemy się tylko i wyłącznie na najbliższych spotkaniach. Ja nawet powiem szczerze, że oczywiście patrząc na to, że musieliśmy w 2 tygodnie zagrać 4 spotkania, to pierwsze co zrobiłem, to pokręciłem głową i zastanawiałem się nie jak my damy radę, tylko jak moje dziewczyny dadzą radę to fizycznie. Natomiast z drugiej strony tam, gdzie zaczynają się marzenia, tam zaczyna się granie co 3 dni, więc w playoffach będzie trzeba jeszcze w międzyczasie podzielić się jajeczkiem z rodziną i grać za chwilę mecz, więc dla nas to możemy do tego podejść na 2 sposoby. Albo możemy się skupić na tym, jak bardzo ciężko jest, albo pomyśleć, jak wspaniale jest mieć taką okazję, żeby się przygotować do tego, gdzie właśnie, tak jak mówiłem, zaczynają się marzenia. Bo dla nas to jest sfera marzeń. Ja ostatnio taką ciekawą rozmowę z moją kapitan Agatą Nowak odbyłem i ona tak zmęczona już po treningu mówi tak: niech nawet mnie nie pyta o to, ja naprawdę marzę o tym, żeby zdobyć medal. I to jest coś wspaniałego, że każdy z nas ma to marzenie i czasami nie wypada nam być może powiedzieć tego głośno, no bo jak, no my jesteśmy swoje miejsce w szeregu, to tak naprawdę powinni nam kopertę wręczać przed sezonem, na którym jest napisane: Chemik Police, wy maksymalnie tu i tu. Jak będziecie chcieli więcej, to absolutnie nie, wam zabieramy. No tak na szczęście nie jest i dlatego ten sport jest taki wspaniały, dlatego że na całym świecie się fascynujemy przeróżnymi rozgrywkami i to jest oczywiście niesamowite. Ja w swoim życiu pamiętam te sezony, nie w których byliśmy faworytem, oczywiście one były wspaniałe przez pryzmat tego, co osiągnęliśmy i tej drogi, którą przeszliśmy. Natomiast najbardziej miło wspominam te sytuacje, w których w niemożliwych jakby realiach robiło się wynik ponad stan, bo ostatnio z Kasią Połeć, oczywiście przed meczem, bo po meczu już nie było tak okazji, ale przed meczem wspominaliśmy historię, gdzie bodajże z 8 miejsca w playoffach ja dołączyłem do Wisły Warszawa. Wtedy miałem przyjść na 2 tygodnie, a zostałem na trochę dłużej i my z 8 miejsca awansowaliśmy do Ekstraklasy. A po drodze działo się wiele ciekawych historii, łącznie z tym, że gdyby świecie nie puściło nas do baraży o Ekstraklasę, to byśmy z 2 miejsca nie mieli takiej możliwości. Więc dzieją się rzeczy niemożliwe, tylko trzeba mieć otwarty umysł i pozytywnie podchodzić do każdego wyzwania. A że trener Dawid Michor zawsze widzi szklankę przynajmniej do połowy pełną, to te nieosiągalne zawsze są bliżej niż może się wydawać. Oj tak, to troszkę tak jak ta Muszyna, która z 5. miejsca wygrywała później Mistrzostwo Polskie. Oczywiście życzymy jak najlepszego wyniku także twojemu zespołowi, ale chciałam zapytać o tę regenerację, o której mówisz, że jest taka ważna, szczególnie w tym okresie sezonu, bo ty masz taki zespół, który jest taką korelacją doświadczonych zawodniczek z tymi młodymi. Czy te młode to trzeba uczyć tej regeneracji, czy one też już mniej więcej wiedzą, z czym to się je, jak to trzeba robić, że czasami regeneracja to też jest taki reset głowy po takich meczach jak ten wczorajszy? Ja myślę, że nie mamy absolutnie problemu z tym, że te młode dziewczyny wiedzą, w jaki sposób się regenerować, czy też jakby dostępność wiedzy jest dzisiaj tak wielka, że tutaj nikogo nie trzeba uczyć. To te czasy, gdzie trzeba było tłumaczyć, dlaczego beczka jest ważna, a dlaczego masaż
trzeba z masażu korzystać, a dlaczego siłownia jest w ogóle istotna w samym procesie regeneracyjnym, żeby ten organizm był zdrowy, silny, gotowy na obciążenia, tego absolutnie nie trzeba tłumaczyć. Ja oczywiście mam w swoim zespole młode zawodniczki, które część z nich była w SMS-ie w Szczyrku, część z nich była w SMS-ie w Stężycy i one już miały okazję w wieku kadetki pracować z trenerami przygotowania motorycznego, z fizjoterapeutami, z lekarzami, czyli z ludźmi odpowiadającymi za te wszystkie aspekty. Oczywiście zdarzają się takie momenty, gdzie dziewczyny mówią do mnie: ty to jak ojciec przypominasz, że trzeba się wyspać, że trzeba zjeść, że trzeba się wcześniej położyć, ale ja to mówię tak naprawdę do siebie, bo tym dziewczynom nie trzeba tego powtarzać, one to doskonale wiedzą, więc jeśli chodzi o profesjonalizm dzisiaj młodych sportowców, to on jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i rzecz, której no nie są w stanie się, powiedzmy, nauczyć bez przeżycia tego na własnej skórze, są właśnie doświadczenia z brania odpowiedzialności, z przejmowania inicjatywy, czy też poradzenia sobie wtedy, kiedy dałeś siebie wszystko, zrobił wszystko, co w ich mocy, żeby jak najlepiej się przygotować, a mimo wszystko sportowy wynik nie oddaje tego, bo tak też jest w sporcie, tak też się zdarza, że można zrobić wszystko, co w twojej mocy, a mimo wszystko przeciwnik może być lepszy. I to są dzisiaj przestrzenie, nad którymi trzeba pracować. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy może się poprawić w każdym aspekcie i tą wiedzę trzeba absolutnie odświeżać, aktualizować, trzeba za każdym razem podążać za standardami, które świat nam narzuca, ale to są jakby ta energia tego młodego człowieka i dzisiaj ich otwartość sprawia, że naprawdę nie mam wątpliwości, że one są i na dobrym poziomie i też otwarte na to, żeby się rozwijać. Co ciekawe, dużą rolę w tym odgrywają też doświadczone zawodniczki, bo dzisiaj komunikacja między tymi najbardziej doświadczonymi a tymi najmłodszymi jest taka, że jakby ktoś nie wiedział z zewnątrz, kto jest kto, to by dziewczyny to by się nie zorientował, która dziewczyna jest doświadczona, a która jest ta dopiero wchodząca, powiedzmy, do tego seniorskiego świata. Bo ja czasami patrzę, czy też przysłuchuję się, w jaki sposób one rozmawiają na wiele tematów, to jest niesamowite. No, czuć, że jest otwartość zarówno z tej starszej grupy, jak i też chęć słuchania ze strony tej młodszej, więc ja tutaj nie mam wątpliwości, ale oczywiście być może nie wiem wszystkiego, bo mam na tyle wspaniały sztab, że zarówno moi fizjoterapeuci, jak i trener motoryczny zajmują się tymi aspektami w taki sposób, że ja absolutnie albo nie wiem, albo nie mamy takich problemów. No to pięknie. Nie mogę nie zapytać o sytuację tych postępów, jakie czynią twoje siatkarki w tym sezonie, ale także od tego, co się wydarzyło w tamtym sezonie, bo chciałam zahaczyć o to otarcie się o reprezentacji Julki Orzeł. Czy ty myślisz, że dla niej to już jest ten moment, żeby tak troszkę odważniej wejść do tej kadry trenera Lavariniego? Ja myślę, że trener Lavarini, jeśli tylko będzie zainteresowany tym, żeby Julkę zaprosić kolejny raz na zgrupowanie, to przekona się, że jest to wyjątkowa zawodniczka, której atuty nie zawsze widać tylko i wyłącznie w ataku, ale przede wszystkim widać jej cechy w obronie, widać jej determinację, jej walkę, widać to, z jaką inteligencją boiskową się porusza. To jest prawdziwy wojownik, to jest dziewczyna, która chyba nie znam trenera, który by narzekał na współpracę z nią, więc ja uważam, że znajdzie swoje miejsce w reprezentacji. Czy to już jest ten moment? No, ja oczywiście tego nie mogę oceniać, zresztą nie byłbym pewnie osobą, która byłaby obiektywna w tej kwestii, bo ja jestem zauroczony jej grą i to nie przez przypadek. Tak naprawdę od pierwszej piłki, jak przyjechała do Legionowa i zobaczyłem, jak ona się porusza, jak czyta grę, jaką ma energię w sobie, to wiedziałem, że jest to olbrzymi potencjał. To jest dziewczyna, która oczywiście zawsze zaczyna szukać odpowiedzialności na własnych barkach. Ona nie unika brania ciężaru gry na siebie, więc ja myślę, że to jest dziewczyna, która reprezentacji może bardzo pomóc. Czy to już jest ten moment? Nie wiem. Wiem też na pewno, że jest bardzo duża konkurencja i mamy wiele wyjątkowych, wybitnych zawodniczek na przyjęciu, więc to też jest dobrze. Między nimi musi być rywalizacja i koniec końców te, które będą
najlepsze powinny w tej reprezentacji się znaleźć. Wspomniałeś o tym, że Julka urzekła cię od momentu, kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłeś w Legionowie i teraz wracając do tych twoich czasów, zanim zacząłeś pracować w Taurolidze, ty głównie zajmowałeś się tą młodzieżą i gdzieś wyhaczaniem tych talentów. Brakuje ci tego teraz, czy tak z perspektywy bycia już trenerem Tauroligowy to jest to miejsce, w którym chcesz być? Ja generalnie chyba po prostu dorosłem, czy też dojrzałem do takiego etapu, gdzie dużą satysfakcję sprawia mi wprowadzanie młodych zawodniczek do... Przepraszam, bo moja żona mi pokazuje, że za nisko mam brodę. Muszę ją podnieść do góry. Nie mogę się przy siebie skupić. Tak, ale to nie jest tajemnicą, że ona dba o moje social media, więc chciałaby, żebym dobrze wypadł i dobrze wygląda. Bardzo dobrze wypadasz, także pozdrawiamy małżonkę. No ale widzicie teraz, że za każdym człowiekiem stoi oczywiście kobieta, która musi mu powiedzieć, jak ma wyglądać, czyli broda wyżej. Wracając do tematu. A więc tak, przeszedłem wiele etapów, od pracy z kadetkami, poprzez pracę z juniorkami, poprzez granie juniorkami w seniorskiej pierwszej lidze. I dzisiaj uważam, że fantastycznie się realizuje w tym, że wiele młodych dziewczyn udało mi się wprowadzić do ekstraklasy. Oczywiście będę też szczery w tej kwestii, to po stronie tego młodego zawodnika jest samo wejście, bo trener nie wejdzie za zawodnika na boisko. Natomiast ja wiem, że wiele rzeczy, których nauczyłem się w pracy z młodzieżą, może absolutnie przydać się w tym seniorskim świecie w kontekście tego młodego zawodnika, który zaczyna, bo tu trzeba być bardzo wyrozumiałym, tu trzeba rozumieć, że ten margines na popełnianie błędów musi być większy. Tu nie wolno rozliczać tego młodego zawodnika w sytuacji, w której popełnia błąd. To jest tak jak z nauką, nie wiem, jazdy konnej, jak ten zawodnik spada z konia, to trzeba mu jak najszybciej pomóc wejść na niego ponownie i mieliśmy już w tym sezonie taką sytuację, chociażby z Mają Koput, która zepsuła zagrywkę i to tak, że musiała później piec cały dzień ciasto w trakcie spotkania i ja byłem przekonany o tym, że to jest moja odpowiedzialność, żeby zaczęła w następnym ustawieniu, w następnym secie, żeby zaczęła tego seta od zagrywki. Ona oczywiście popełniła kolejny błąd, natomiast obserwowałem ją i widziałem, że przeżywa to bardzo mocno, dostała bardzo dużo wsparcia i poradziła sobie z tym problemem. Dzisiaj zagrywa tak, że nie widać po niej absolutnie stresu i to był proces, na który trzeba było pozwolić. Oczywiście nie każda zawodniczka młoda dostała ode mnie szansę i nie każda pojawia się na boisku tyle, ile pewnie by chciała, ale też uważam, że ten młody zawodnik musi być cierpliwy i też potrzebuje odrobinę szczęścia, żeby jego jakby obecność na tym boisku i zaistniała, ale też, że tu jakby jego rola jest, żeby się obronić swoją grą i na tym boisku pozostać jak najdłużej. A tak wracając do sedna pytania, czy tęsknię za pracą z młodzieżą? Generalnie to zarówno w seniorskiej siatkówce, jak i w tej młodzieżowej można czerpać wiele satysfakcji. Ja też czuję, że dzisiaj się rozwijam i też odkrywam nowe przestrzenie, w których powinienem ja się poprawić jako trener. Jeśli chodzi o tą młodzieżową siatkówkę, to w formie kampów, które organizujemy dla młodzieży, to jest taki krótki wakacyjny czas, w którym ja również mogę spędzić na pracy z młodymi ludźmi. To daje mi dużo satysfakcji i jest też jakimś łącznikiem, czy też takim sentymentem, w którym mogę również się realizować. Nie uważam, że tutaj absolutnie coś straciłem, czy też w jakiś sposób coś zyskałem. Jest to nowy etap mojej kariery, nowy etap, w którym ja się rozwijam i w którym, tak jak mówiłem na początku, z którego czerpię bardzo dużo satysfakcji, więc na pewno kiedyś wrócę do pracy z młodzieżą, a na pewno chciałbym kontynuować właśnie edukację młodzieży, czy też pracę z młodzieżą w takiej formie, jak to ma do tej pory, czyli w formie kampów, w formie takich obozów, które organizujemy dla młodych ludzi, bo tego potrzeba na takiej pracy jest też coraz większa, widać po ilości ofert, które są, ale też widzę, że młodzi ludzie bardzo dużo czerpią właśnie z takich inicjatyw, w których
mogą się spotkać z młodzieżą z zupełnie innych miejsc, mogą skupić się tylko i wyłącznie na własnym rozwoju. To jest taka różnica chyba, która ma miejsce w dzisiejszym pokoleniu, że dzisiaj zarówno młody człowiek, jak i jego rodzice szukają rozwoju na każdej płaszczyźnie, nie tylko wybierając klub, ale też szukając jak najwięcej okazji do tego, żeby spotkać się ze specjalistami konkretnej dziedziny, czy też na konkretnej pozycji i po prostu rozwijać się. To jest niezwykle inspirujące, że tylu ludzi poszukuje rozwoju. Mamy też tutaj pytania z naszego czatu, więc ja pozwolę sobie być głosem ludu, żeby nie zostawić naszych czatowiczów, widzów bez odpowiedzi. I jednym z pytań jest pytanie od Igi, która pyta, co pan trener myśli o tych systemach gry właśnie playoffów, o których mówiła Magda Stysiak. Czy to by się w Polsce sprawdziło, czy to fajniej, czy to nie? Patrząc na miejsce, w którym aktualnie Chemik Police się znajduje, to raczej nie, ale obiektywnie na to patrząc, jak z perspektywy trenera właśnie wygląda ten obraz gry 1-4, jeżeli chodzi o play-offy i 5-8. No myślę, że to jest na pewno rozwiązanie, które właśnie te zespoły z pierwszej czwórki by wolały, ponieważ od razu przychodziliby, że tak powiem, do najtrudniejszego grania, do najkonkretniejszego grania, bo chyba te zespoły z czwórki mają więcej do stracenia niż do zyskania, jeśli chodzi o te play-offy. I teraz nawet patrząc na podróże, które trzeba pokonać, to no, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Rzeszów musiałby w pierwszej rundzie przyjechać do nas, zresztą tak było w poprzednim sezonie, to oczywiście to nie wpłynęło na rezultat końcowy, natomiast kosztowało ich na pewno sporo zdrowia, takie podróżowanie, a szczególnie, że jeszcze w tamtym roku to się tak ułożyła liga, że oni zagrali ostatnią kolejkę rundy zasadniczej u nas, pojechaliśmy tam na playoff i wróciliśmy do nas, zagraliśmy jeszcze jedno spotkanie, z tego co pamiętam, czy przepraszam, to chyba to my mieliśmy chyba tak, że jeździliśmy w tam i z powrotem. Już nie pamiętam, natomiast rzeczywiście tak było, że tych podróży było tak dużo i właśnie człowiek może zapomnieć o wszystkim, co jego otacza. Więc ja myślę, że to jest ciekawa formuła, natomiast z perspektywy naszej mieć szansę zagrać o to, żeby być jeszcze w grze o medale, no to absolutnie nie ma o czym rozmawiać. Oczywiście te systemy się zmieniają, ligi się zmieniają, koncepcje się zmieniają. Koniec końców i tak myślę, że w większości przypadków ci najlepsi zostają mistrzami i tutaj jakiego systemu byśmy nie wybrali, to on będzie na swój sposób sprawiedliwy, o ile w sporcie można mówić o sprawiedliwości, ale no też nie przesadzając, to ci najlepsi i tak będą wygrywać i nie ma co się oszukiwać. Myślę, że generalnie formuła playoffów ma w sobie taką nutkę przypadkowości, bo granie przez cały sezon 22 spotkań sprowadza się do trzech meczy w playoffach. No, może to być w jakiś sposób krzywdzące i myślę, że tak się pewnie w historii zdarzy. Kto wie, może w tym sezonie. Kto wie, kto wie. Trzeba przyznać, że Chemik akurat bardzo często gra o godzinie 12:30. Czy trener uważa, że godzina rozpoczęcia meczu ma wpływ na zawodniczki, ewentualnie właśnie na te play-offy, które będą rozgrywane pewnie w tych późniejszych jednak godzinach? No powiem tak, ostatnie spotkania graliśmy o 19 i o 20. Bardzo nam pasują te godziny. O 17:30 już niekoniecznie. I jak rozmawiałem właśnie wczoraj z Agatą, to Agata mówi, tęsknię już za tą 12:30. Ta 12:30 u siebie jest jeszcze w porządku, bo człowiek z halą jest zaznajomiony, ale 12:30 na wyjeździe to już nie jest ta sama 12:30 co z meczu domowego. A tak już na poważnie mówiąc, nie ma znaczenia, która to jest godzina. To jakby jak zaczyna się już pierwszy gwizdek, to nikt nie pamięta, o której się to zaczęło. Wtedy liczy się tylko i wyłącznie sportowa rywalizacja. Oczywiście oba zespoły zaczynają o tej samej porze, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby mówić o jakiejkolwiek losowości. Trzeba grać, trzeba grać. Bo ja tak z tej młodzieżowej jeszcze strony to pamiętam, że najbardziej lubiłem na finałach Mistrzostw Polski grać pierwszy mecz, bo człowiek nie chodził cały dzień po hotelu i nie zastanawiał się, co ze sobą zrobić, tylko grał o 10, ewentualnie o 12 swoją grupę. Później oczywiście półfinał był w godzinach popołudniowych, ale finał już do południa,
więc to wszystko pasowało i się sklejało, bo najgorsze jest siedzenie i czekanie. Chyba ta 12:30 to w ogóle jest najlepsza godzina, bo jak do 20:00 trzeba po hotelu się szwendać, to nigdy nie jest łatwe i nigdy nie jest przyjemne i to zarówno dla zawodniczek, jak i dla trenerów. Wszystko wiemy. A już o kierowcach nie wspominam, bo kierowca za każdym razem mówi tak, czemu wy nie gracie o 12:30? Mi za chwilę się czas pracy kończy. Ja mówię, No tak. spokojnie, mówię, jak chcesz, to ja poprowadzę. Wszystko musi być. To ja jeszcze nie mogę nie zapytać, bo tu pojawia nam się i wraca jak bumerang cały czas pytanie o kobiety trenerki, tutaj też w kontekście Jeleny Blagojewicz. Czy ty może miałeś w swojej karierze jakąś przyjemność czy okazję współpracować z kobietą na stanowisku asystentki trenera albo może pierwszego trenera? Ja miałem przyjemność pracować z Bereniką Tomsią w Stężycy i uważam, że rola kobiety w sztabie jest nieoceniona, bo my nie jesteśmy w stanie jako mężczyźni wielu rzeczy zrozumieć i to właśnie z tej natury typowo kobiecej. My rozumiemy siatkówkę, ale zdarzają się takie sytuacje, w których czy też rozumiemy bardzo dobrze sport, ale czasami potrzeba nam lekko przypomnieć, że trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z płcią piękną i to było fantastyczne, bo w wielu kwestiach tłumaczyła po prostu łopatologicznie, że tak nie można, że trzeba to zmienić, że to nie w ten sposób. Ja sobie bardzo cenię, zresztą ja uwielbiam obserwować kobiety, które z tak silnym charakterem potrafią być przywódcami i to jest coś, co pokazuje, że absolutnie ta płeć nie ma znaczenia w wielu kwestiach, natomiast też jestem daleki od tego, żeby dawać szansę tylko dlatego, że ktoś jest mężczyzną, a ktoś jest kobietą. Uważam, że kompetencje muszą się obronić. Jeśli chodzi o Jelenę, to wiem, że ona wykonała niebotyczną pracę. Myślę, że wielu mężczyzn nie wykonało takiej pracy, żeby znaleźć się w roli trenera i też zbudować swoje umiejętności w tej roli. Z tego co wiem, bo nie miałem przyjemności pracować z nią nigdy jako z zawodniczką, to ona od dawna przygotowywała się już do tego. Wiedziała przede wszystkim, co chce robić i jak będzie wyglądała jej ścieżka po karierze, więc uważam, że jeśli szczególnie w Stanach Zjednoczonych nie jest to absolutnie problem i nawet najlepszych uczelniach trenerami mogą być kobiety i one są fantastycznymi przywódcami, to nie widzę podstaw do tego, żeby u nas w Polsce tak nie było. W młodzieży również spotykałem wiele trenerek, jak Agatę Kopczyk, jak Agnieszkę Szewczyk. To są trenerki, które z sukcesami pracowały na poziomie młodzieżowym. No, jestem ciekaw, jak to będzie na tych seniorskich parkietach i nie ukrywam, że to będzie przyjemnie rywalizować, bo zawsze to jest coś ciekawego i uważam, że za chwilę to będzie, mam nadzieję, że za chwilę to będzie też coś naturalnego. Nie wiem, czy masz okazję oglądać mecze Ligi Tureckiej czy Ligi Mistrzyń, ale gdybyś miał obstawić ten jutrzejszy mecz, to jakie dajesz szanse zespołowi dewelopersów w starciu z ekipą Magdy Stysiak? No, powiem szczerze, że nie śledzę tego na tyle na bieżąco, żeby wchodzić w jakieś technikalia, ale sercem będę kibicował dewelopersowi. Ja uważam, że mają trudne zadanie, bo tak jak powiedziała Magda, ich średnia wzrostu jest wyższa niż ja jakąkolwiek zawodniczkę mam w zespole. I to jest na pewno niezwykle trudne, ale widziałem takie mecze, gdzie generalnie ta fizyka i parametry nie miały większego znaczenia. To jest oczywiście sportowa rywalizacja i dwumecz będzie niezwykle istotny, natomiast na tym poziomie emocje mogą też mieć znaczenie. Oczywiście zdecydowanym faworytem jest zespół turecki, ale ja tutaj jako patriota kibicuję rzeszowiankom i trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziemy się wspólnie cieszyć. No, oczywiście mam nadzieję, że Magda zagra fantastyczne spotkanie, a wygra Developers. Czyli
sumie wszyscy byśmy się pewnie pod tym podpisali. Trenerze, pięknie dziękujemy, bo możemy sobie tak rozmawiać i rozmawiać, ale jeszcze tematy by nam się nie skończyły przez kolejną godzinę, więc te pytania wszystkie, które tutaj jeszcze nam się gdzieś pojawiały, my zostawiamy na kolejne spotkanie, bo tą ligę trzeba dokończyć, a później też ktoś z nami musi rozmawiać, więc od razu apelujemy tutaj do trenera i życzymy zdrowia. Zdrowia i powodzenia, niech ja już wychodzę w przyszłość, niech te play-offy pokażą nam może coś niespodziewanego. To ja Bardzo bym powiem sobie tego inaczej. życzyła. Zdrowia i spełnienia marzeń, bo jeżeli o tych marzeniach w kontekście siatkarskim mówimy, no to ja myślę, że marzenia trenera są tam, gdzie jest medal. No, zgadza się. Można wyznaczać faworytów, ale marzeń nam nikt nie zabierze, więc my marzymy. Ja też dziękuję. Dziękuję, że w końcu dostałem zaproszenie, bo obserwowałem, komentowałem co jakiś czas i nie mogłem się doczekać. I w końcu się doczekałem. Szkoda, że po przegranym meczu, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja w dużo lepszych nastrojach. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich i dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Dziękujemy zobaczenia. pięknie, do zobaczenia. Żegnamy się z trenerem Dawidem Michorem, trener Chemika Police oczywiście. Może się spotkamy po medalu chemika. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Życzmy tego sobie. To taka afirmacja. Czemu nie? Czemu nie? My Trzeba. tak lubimy. Żegnamy się od razu jednocześnie z trenerem Dawidem. Żegnamy się z Państwem również, bo nasz program dzisiaj troszkę przedłużony, ale było o czym rozmawiać, było z kim rozmawiać. My sobie bardzo cenimy właśnie takie rozmowy. Asia Kaczor-Bednarska była Dziękuję bardzo. tutaj razem z nami, naszą wspaniałą ekspertką jak co tydzień, Polsat Sport, i Aleksandra Klepaczka, Siatkarskie Ligi. Jeszcze mamy tutaj gdzieś batony nasze? Mamy, nie pokazuję, bo zawsze pokazuję odwrotnie. Subskrybuj. Mamy nadzieję, że już subskrybujecie i oczywiście poprosimy kodzik QR, który nas przeniesie prosto do aplikacji Siatkarskich Lig. Jak jeszcze ich nie macie na swoich smartfonach, to koniecznie tą aplikację proszę sobie ściągnąć. No i tyle w sumie chyba od nas. Wszystko Widzimy się za powiedziałyśmy. tydzień. Widzimy się za tydzień. No i będzie niespodzianka od nas za tydzień. Prawda? Będzie, To już za będzie. tydzień. No to czekajcie.